Co ja robię i jak w ogóle do tego doszło, że latam Nuke'iem po siedzibie firmy? Ba, latam w sumie też dookoła Bugatti i nowej Supry, ale też dookoła tira Dose, który wypełniony 85 tysiącami puszek. A to wszystko dlatego, że dziś Dose startuje. Od dziś można go kupić w każdej żabce, ale spokojnie, po kolei. Wszystko po kolei. Najgorsze w tych driftowozach to wysiadanie z tego wszystkiego jest, no ale umówmy się, że jak już wysiądziemy i drzwiami trzaśniemy, to kadr rodzi się nam piękny. Strasznie dziś wietrzny dzień, a ja w ten wietrzny dzień mam wam coś bardzo ważnego do przekazania. Postawiliśmy więc tutaj tira, który będzie swego rodzaju od tego wiatru osłoną. A dzisiaj jest bardzo ważny dzień, ponieważ dzień, w którym wy to oglądacie, jest niczym innym jak tym, na co my, jako cały nasz zespół realizujący cały ten kanał, przygotowuje się już od 1,5 roku. A mianowicie w lewej ręce trzymam czarną puszkę Dose'a i to dziś jest premiera. Maskotka czarnej puszki to nic innego jak Bugatti Veyron, ale gdyby tych niespodzianek było mało, to biała puszka, czyli Sugar Free, a jego maskotką biała Toyota Supra z 3,3 litra 2JZ, skrzynią 8 HP i szeregiem innych modyfikacji, które czyni ten samochód jedyną taką konfiguracją na świecie. Natomiast, moi kochani, my nie skończymy na puszkach. Hasło marki Idea gives object personality. Ja już teraz zdradzę wam, że będzie się tyczyć naprawdę wielu wspaniałych tematów. Jak na przykład to, że my w tym momencie znajdujemy się na Doselandzie. Poznajcie Doseland. Określamy tak siedzibę marki Dose. Znajdujemy się w województwie śląskim. Teren to 55 tysięcy m² ziemi. Asfalt to na chwilę obecną prostokąt o powierzchni 8200 metrów, docelowo jednak 14 tysięcy przed nami. Ogromny budynek mierzący 1600 m², który docelowo drugie tyle uzyska poprzez zagospodarowanie dachu. Hangary podzielone są na 5 stref, w tym część mieszkalną, garażową, mechaniczną oraz studyjną. Własne jezioro to również część Doselandu. Całość ma być przepełniona dobrą zabawą, pięknym obrazkiem i masą narzędzi oraz miejsc, które pozwolą samej marce, ale również jej ambasadorom tworzyć możliwie jak najlepszy content dla polskiego YouTube'a. Co ciekawe, od 6 miesięcy opracowujemy system, w którym na to, jak docelowo będzie wyglądała siedziba, wpływ będzie mógł mieć każdy z was. Cała inwestycja do dziś celowo ma jedynie wylany asfalt. System, o którym mówię, ma doprowadzić do finalnego etapu, dając wam możliwość wyboru. Decydować będziecie niejednokrotnie o wielu rzeczach poprzez głosowania czy konkursy. Od drobiazgów, takich jak kolor danego elementu, aż po strategiczne umiejscowienie kolejnych budynków, zabudowań czy przeszkód, które staną na Dose'owym torze do driftu. To pierwszy taki projekt na światowym YouTubie, gdzie to widzowie, tworząc markę za pośrednictwem zakupu puszek czy linii ubrań Dose, mają realny wpływ na budowę tak olbrzymiej siedziby. Przejdźmy do kilku interesujących faktów. Zaczniemy sobie od tego, że chcę wam uzmysłowić, jak bardzo długo wszyscy przygotowujemy się do tego lunchu. Cała ta ziemia, wszystko to dookoła Doselandu zostało zakupione już, uwaga, 1,5 roku temu. Blisko 18 miesięcy temu cała ta ziemia, 55 tysięcy m², zostało zakupione z myślą o tym, że będzie siedzibą marki Dose. I teraz, w tym miesiącu, w kwietniu, kiedy startujemy, mija rocznica tego, jak wylaliśmy tutaj asfalt z myślą o tym, że zrealizujemy własny tor do driftu. Mówię serio.
Blisko 4 miesiące to w ogóle poświęciliśmy na to, żeby te puszki miały taki czysty design, jak w tym momencie w moich rękach. Żeby wszystkie te napisy były w odpowiednich miejscach. Cała praca na linii produkcyjnej, żeby ta puszka była możliwie jak najbardziej czarna, a ta możliwie jak najbardziej biała. Żeby te puszeczki, które trzymam w ręku, były symbolem tego, co nam wizualnie możliwie jak najbardziej się podoba. Naprawdę poświęciliśmy wiele miesięcy na to, żeby dziś móc wystartować i żeby dziś uzyskać przestrzeń na to, żeby 92 takie ciężarówki wyjechały w Polskę całkowicie wypełnione Dowsem. We wszystkich sklepach Żabka możecie kupić swoje puchy i wspierać wszystko to, co robimy. Natomiast wiem, że wielu z Was jest niepełnoletnich. Wiem, że wielu z Was nie może legalnie kupić energetyka w związku z ustawą, która wyszła w styczniu. W związku z tą ustawą wszyscy myśleli, że my w ogóle ten pomysł odpuścimy, natomiast nie. My zwyczajnie za 2 tygodnie od dziś wypuścimy dla Was trzecią puszkę w kolorze żółtym i ta puszka będzie miała również przedstawiciela, ale jego również zachowamy w tajemnicy. Za 2 tygodnie od dziś każdy z Was, jeżeli nawet niepełnoletni, będzie mógł wejść i zgarnąć swoją żółtą puszeczkę. Natomiast tak jak powiedziałem, Dowse, który dzisiaj startuje, to gigantyczny rozmach, to gigantyczne liczby, to gigantyczne przedsięwzięcie i to naprawdę szereg rzeczy, które my będziemy Wam przedstawiać w trakcie trwania tego projektu. Nie chcemy się wystrzelić ze wszystkiego już teraz, na sam początek. Będą eventy, będą wydarzenia, będzie również bardzo fajna interakcja w wielu miastach, w których Wy mieszkacie. Natomiast dziś tu, na Dowslandzie, zebraliśmy się, aby parędziesiąt osób pracowało przy całej produkcji dotyczącej tego, co również chcemy finansować jako Dowse, czyli produkcje, które będą cieszyć Wasze oko. Oglądajcie ten materiał dalej, aby dowiedzieć się, co jeszcze dla Was przygotowaliśmy, aby poznać Dowsa już dziś, w dniu, w którym cały ten projekt po 1,5 roku starań dla Was startuje. Dziękuję Wam pięknie za to, że wspólnie możemy iść tak kurewkim rozmachem. I chyba tyle wystarczy. Ale czym jest Dowse od strony, której nie widzicie na co dzień? Spółka póki co stworzona w strukturze 3 wspólników. Przemek Czaja, 5% udziałowiec, który współpracuje ze mną kolejny rok z rzędu, tworząc to wszystko, co dostarczamy Wam regularnie zza kamery. Oprócz tego jest on oczywiście moim ziomkiem. Jego rola w Dowse to realizacja wszystkiego, co widzicie w postaci wideo czy zdjęć. I czy odnajdzie się w tak angażującym i skomplikowanym projekcie? Nie dowiemy się, jak nie sprawdzimy. A nie sprawdzimy, jeśli nie zostanie udziałowcem. Rafał Hazner, 20% udziałowiec. Możecie kojarzyć go z tego, jak przewija się na naszym kanale już od lat. Jego projekt w 2019 roku zapoczątkował moją przygodę z driftem. 20% to bardzo dużo obowiązków. Tak jest w tym przypadku.
cała logistyka dotycząca wprowadzenia produktu na rynek, negocjacje i rozmowy z sieciami handlowymi, filtrowanie tysięcy informacji, które bez jego osoby trafiałyby bezpośrednio do mnie, odciągając mnie od realizacji filmów. Wszystkie tematy związane z księgowością firmy, zarządzaniem obracanymi pieniędzmi oraz dokumentacja z tym związana. Ja żartobliwie nazywam go człowiekiem od zadań specjalnych. Jak zgubił go psi zaprzęg w Finlandii, to nie martwiliśmy się w sumie o niego, tylko o wszystkie hasła. Dokąd Dousa? Oczywiście żarcik. No i gdzieś tam skromne 75% marki posiadam ja. No ale wiecie, ja to w sumie tylko sprzątam, w ogóle nie zajmuję się niczym konkretnym, ani w ogóle ważnym. Cały brand sfinansował się sam, 50-stronnicowy plan tego, czym ma być Dousa, jak to zbudować, podrzucił pod drzwi anonimowy darczyńca. Natomiast tyle w temacie struktur. Sama marka na dziś dzień, kiedy to nagrywam, zapewnia miejsce pracy 87 osobom i w tym roku chcemy, aby ta liczba przekroczyła barierę 100 pracowników. Na bardzo wysoką wydajność powstawania Dousów składają się dwie główne linie produkcyjne. Z ciekawostek powiem wam, że możemy wypuszczać 3200 puszek na minutę, czyli 192 000 na godzinę. Cała logistyka tego, jak przygotowana jest fabryka, by być maksymalnie wydajna, to jedne z najnowocześniejszych systemów i maszyn w Europie. Sprzęt, który w tempie właściwie niemożliwym do wychwycenia przez ludzkie oko, prowadzi przez wszystkie procesy po kolei. Mówimy tutaj o olbrzymim systemie, który widziany na żywo naprawdę odbiera mowę. Przynajmniej mnie odbiera. Skromnemu, prostemu chłopaczkowi spod Krakowa. Ułożenie każdej stacji, przez którą przechodzi pucha, nie jest oczywiście przypadkowe. Weryfikacja i kontrolowanie tego, co wychodzi z fabryki, to też jest mega ciekawy temat. Każda z puszek, mimo takiego tempa przejścia przez linię, jest wielokrotnie fotografowana, a później w ogóle fotografia jest utrzymywana przez 60 dni w archiwum. Każda ma również swój numer i każda jest badana pod kątem defektów i szczelności. Obecnie w całym budynku znajduje się, uwaga, to nie pomyłka, 120 milionów puszek. Mówię tutaj również o pustych, nie tylko zalanych napojami jak coś. Magazyn jest tak olbrzymi, że bez dostępu do systemu, który prowadzi alejkami do puszek, które chcesz zabrać, raczej ich nie znajdziesz. Niesamowita całemu powstawaniu Dousa towarzyszy logistyka zarówno produkcji, magazynowania, transportu oraz zaopatrzenia sklepów. Parędziesiąt ciężarówek każdego dnia w czasie startu sprzedaży, parę tysięcy mniejszych samochodów, które dowożą Dousy do waszych żabek każdego dnia. Setki ton stali, z których wycinane są puszki i setki ludzi po drodze od produkcji przez magazyn, transport, a następnie dystrybucję i sprzedaż, aby finalnie puszka trafiła w twoje ręce. A jak będziesz miał dużo puszek, to będziesz sobie mógł z nich wieże ułożyć. Podsumowanie najważniejszych informacji na sam koniec. Słuchajcie, pamiętajcie, że za 14 dni ma miejsce premiera trzeciej puszki. Dokładnie za 2 tygodnie wychodzi żółta puszka, która będzie skierowana również do każdego z was, kto osobą niepełnoletnią. Mamy dla was przygotowaną naprawdę mocną niespodziankę i przecież znacie mnie już. Wiecie, że jak na sam koniec filmu siadam i mówię, że pracujemy nad czymś naprawdę grubym, to będzie to nie byle co. I z ręką na sercu mówię wam, że to, co przygotowaliśmy, to będzie taki delikatny game changer. Ale cierpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o ciuchy, to teraz na koniec filmu nie mam pojęcia, czy jeszcze jakiekolwiek zostały. Puściliśmy bardzo limitowany drop, tylko i wyłącznie 1000 sztuk koszulek, bluz, po 200 sztuk z każdego kroju, tak dla największych zajawkowiczów, żeby to naprawdę było mocno limitowane. Przechodząc dalej, pamiętajcie, że Żabka ma taki system zaopatrzeń sklepów, można powiedzieć daily. Czyli jeżeli na przykład byłeś w swojej Żabce dziś wieczorem i Dousów już nie było, to na 99% jutro rano będą już dostępne, ponieważ Żabka zaopatrza swoje sklepy w takim systemie codziennym. Po prostu codziennie rano są dostawy. Więc jeżeli byłeś i nie ma, to spokojnie. Prawdopodobnie następnego dnia będą już dostępne. Pamiętajcie, żeby douziki pić schłodzone. Nawet jeżeli go dorwaliście, to wrzućcie go chociaż na godzinę, półtorej, dwie do lodówki.
No i tak, w tym filmie poznaliście Dozeland, a właściwie dowiedzieliście się, że będziecie go tworzyć razem z nami, a ta puszeczka będzie łącznikiem między Dozem a tym, jak wy możecie nam pomóc to wszystko budować, a w efekcie można śmiało powiedzieć, że będziemy to budować wspólnie. Zrealizowaliśmy naprawdę mocną reklamę, która mam nadzieję, że cieszyła wasze oko. Poznaliście całą strukturę Doza, aby na sam koniec zapoznać się z linią produkcyjną, z której te puszki wyjeżdżają do wszystkich żabek w Polsce, a następnie, tak jak już powiedziałem, trafiają w wasze ręce. Żeby nie przeciągać, cóż mogę wam powiedzieć? Sięgam po dozika, otwieram go, ten satysfakcjonujący dźwięk, wypijam i informuję was, że wasze zdrowie. Na razie.